Witam w kolejnym odcinku Domi's Travel. My kontynuujemy naszą podróż. Jesteśmy w drodze do Esperance, a dokładniej na plażę Lucky Bay, uznaną najpiękniejszą plażą świata. Przed nami 380 km, czyli około 4 godzin. Okej, musimy zarejestrować się. To jest taki self-registration, bo tu nie ma kasjerki. Na wstęp do parku musimy się sami zarejestrować. Była możliwość zapłacenia kartą, nie widzieliśmy tego. I kupiliśmy taki bilet na 5 dni za $30. My tam nocujemy. I to damy sobie na szybkę i będą wiedzieli, że mamy zapłacony też wstęp i parking. Pictures. Yeah. Beautiful. Wow. A kto tu jest? Kto tu jest? Pierwszy kangur. Dotarliśmy na nasz kemping, ale jest bardzo, bardzo wietrznie niestety i troszkę zimno. Zobaczymy, jak to będzie, ale mamy miejsce, rozkładamy zaraz namiot i idziemy na plażę. Także zobaczymy, jak to wygląda na najpiękniejszej plaży na świecie. Mała wycieczka. Ale tu pięknie, no. Boże. Dlatego jest nazwana najpiękniejszą plażą na świecie. Ale trochę wietrznie. Aha, the flowers. Model. Oto nasza plaża. Przedstawiamy Lucky Bay. I co myślicie? Czy ona została słusznie uznana najpiękniejszą plażą świata, czy nie za bardzo? No z góry wyglądała ładniej, ale no niezbyt jest czysta. Jest biały piasek, może troszkę dalej. Dajcie znać w komentarzach, jak to wygląda, co o tym myślicie. Znacie piękniejsze plaże? A gdzie są kangury? Chodźcie z nami. Jest bardzo wietrznie, więc sobie na plaży nie poleżeliśmy, bo tak w Australii to ciężko na plaży poleżeć, zwłaszcza w zachodniej Australii. No bo jest wietrznie często i to było takie tylko zwiedzanie tej plaży i oglądanie i kangury widzieliśmy. Jest plaża przepiękna, ale no nie na plażowanie. Czy jak ktoś przyjeżdża na plażowanie, to jednak no się nie uda, bo to raczej takie jest tylko na jakieś chodzenie, spacerki, obserwowanie, zdjęcia,
No, więc takie bardziej podróżnicze niż relaksujące. Ale jest super. Wow, jak winogrona! No, to jest nasz kemping, tu chciałam pokazać. To jest kemping w Lucky Bay. On ile kosztował? $20 za osobę. Czyli tak z 15 euro za osobę wyszło. I tutaj są toalety, jest prysznic. Nie wiadomo jakie luksusowe, ale jest. I co jeszcze miałam powiedzieć, że on jest bardzo, bardzo ciężki do dostania. Ja go zarezerwowałam 3 miesiące temu, a wiem, że koleżanka chciała zarezerwować, zabukować ten kemping miesiąc temu i nie dostała żadnego miejsca. Także ja też miałam problem. Musiałam wybrać dokładne dni, nie mogłam sobie wybrać dnia, którego chciałam, ale musiałam tak wybrać dni, które są dostępne, więc było to ciężko. Ale no 3 miesiące temu, także polecam zabukować 3 miesiące wcześniej ten kemping, bo naprawdę jest ciężko. Ale jest warto. We're gonna drink pisco from Chile. The unique pisco. There is no more pisco in the world. No, there is another pisco, Peruvian pisco, but it's totally different. And we have a war about pisco. but yeah, we love Chilean pisco. We mix it with Coca-Cola, so it's piscola, pisco and cola, piscola. Easy. Więc to jest nasze chilijskie whisky. Jak już Niko wytłumaczył, to ma 40%. No i zobaczymy, jak to będzie smakować. To jest z kolą. Z mrówką. Wielka mrówka. Strasznie wielka jest. Ale to jest takie, nóżki ma jakieś jak dziwne. To nie jest taka, to jest Pająk? mutant mrówki. Mrówka dokładnie tam. Mrówka z pająkiem. No, Ja dziwne. Coś ma na pyszczku coś takiego dziwnego. Co to jest? Ale czy to jest pyszczek, czy to jest... O, to są może takie... Jakiś skorpion. Oko takie duże jedno. Wyszliśmy sobie rano na plażę, bo nie jest aż tak wietrznie. Patrzcie. Ale no kangurów nie ma. Tylko widzieliśmy wczoraj te kangurki przy stoliku kempingowym. A tak to kangurów na plaży niestety nie ma. Szkoda, bo byłam 3 lata temu, czy 4, to były kangury na plaży. Dużo było kangurów, a teraz jakoś się pochowały. Niestety opuszczamy już naszą plażę Lucky Bay i jesteśmy w drodze na plażę Whistle Rock, która też jest w tym samym parku narodowym. Piękne widoczki. Turyści. Tourists, how is it? Beautiful? Yes, it is. We are still in, how is the name? Cape Legrand National Park. Close to Lucky Bay. Going to the beach just to see, and then going back. And let's see where is the next beach to see. Kolejna plaża bez ludzi. Plaża tylko dla nas. Przepiękna plaża. Dotarliśmy do Hellfire Bay, ale jest woda zimna. Zimna. No zimna, nie popływamy. Ale ja bym pływała. Popływałabyś? No.
Powiem Ci, że jest zimna, ale jak się przyzwyczai... Japonki płyną. Jaki piasek biały. Dojechaliśmy do miasteczka Esperance. Tu Wam pokażę, jak to tutaj wygląda w nowym małym miasteczku. Tu jest port. Tu jest taki port, plaża. Spacerujemy sobie przy promenadzie. Tam jest takie miejsce do pływania. Wszystko jest oznaczone. Tu nasz parking. Turyści. I zobaczymy, jak to miasteczko wygląda w centrum. Tak, to miasteczko. Nic takiego specjalnego nie jest, ale słodkie, malutkie miasteczko. Wszystko jest, co potrzeba. I fryzjery, kosmetyczki, sklepiki, restauracje. Miasteczko to Esperance w zachodniej części Australii. Wow. Przed Wami niezbyt popularny wirtualny ratownik SEM, Surf Alert Module. Tutaj pokazywana jest informacja o aktualnych zagrożeniach w wodzie i wokół niej. Jest także możliwość kontaktu ze służbą ratunkową w nagłym wypadku. Zbliżamy się do Twilight Beach. Teraz czas na relaks, odpoczynek po naszym zwiedzaniu. Patrzcie na to. Przepiękne, przepiękna plaża. Jakie kolory. Przepiękne to jest, co nie? Jak wrażenia? Wszystko bardzo pięknie. Bardzo pięknie, biało-niebiesko. Wszystko biało-niebiesko. Piękne szerokie plaże. Wodę będziemy dopiero sprawdzać, jaka temperatura. Jeżeli powyżej 20 stopni, wchodzimy do wody. Tak. Jeżeli poniżej, nie wchodzimy. Ja chyba nie wejdę, bo już wchodziłam raz do wody i po prostu jest jak lód. O, kto tu jest? Lód. Mówimy o lodzie. We speak about ice. Cream. There is some ice cream. Very good. Nico loves ice cream. The first video was about ice cream. Ja lubię, ale nie na plaży, bo jest cały z piasku, ale dobrze. Ale fajne, no kurde, Twilight Beach, zachodnia Australia, polecamy. No, to jest moje najpiękniejsze, ulubione moje miejsce w Australii, właśnie w zachodniej Australii. Dlatego wybrałam to jako miejsce zamieszkania, bo lubię tą zachodnią Australię, jakie można piękne plaże zobaczyć. No na wschodniej tak też jest, ale nie tak dużo, dlatego polecam zachodnią Australię, bo naprawdę jest super. I plaże, jak widać, są puste. Nie ma tłumów jak w Sydney. Spokojnie można znaleźć miejsce i po prostu widoki są przepiękne. Właśnie byliśmy w wodzie, woda jest lodowata, ale weszliśmy, tylko muszę powiedzieć, że woda jest przepiękna, ale jest zimna. Tym kończę moje wideo, zaraz wybieramy się na nasz kemping, tam się prześpimy, a jutro jedziemy do Albanii.